Dzień dobry kochani, w dzisiejszym odcinku opowiem Wam co nieco o piankach do włosów. Zaczniemy od tego, po co w ogóle używamy pianek, jakie one dają efekty, a na koniec pokażę Wam, jak prawidłowo takiej pianki używać. Pianki do włosów to jest bardzo powszechny produkt, znajdziemy go praktycznie w każdej drogerii, wiele marek ma pianki w swojej ofercie, ale nie wiem, czy zauważyliście, że przyjęło się tak, że pianki są stosowane przede wszystkim przez kobiety o krótkich włosach. A ja bardzo chciałabym zachęcić do stosowania pianek kobiety o każdym typie włosów, ponieważ jest to bardzo fajny produkt, którym możemy uzyskać super efekty. A te efekty to przede wszystkim usztywnienie włosów przy nasadzie, a co za tym idzie łatwiejsze ich odbijanie od nasady oraz utrwalenie tego odbicia od nasady. Także objętość, jaką możemy uzyskać za pomocą pianki, jest naprawdę fajna i uważam, że pianki górują nad sprayami dodającymi objętości przy nasadzie. Nie znalazłam jeszcze sprayu takiego w formie wodnej, który dawałby lepszą objętość przy nasadzie niż pianka. Oczywiście przy odpowiedniej stylizacji, no bo sam nałożony z siebie produkt niewiele nam da, aczkolwiek tutaj już pianka nawet bez stylizacji, jeśli odrobinę nałożymy na nasadę, to te włosy troszkę nam tak usztywni, lekko nam zmatowi, jeszcze właśnie zależy od typu pianki, bo pianka piance nierówna, ale już coś tam będziemy czuć, że się dzieje. No i ten efekt, jaki daje pianka, czyli przedłużone odbicie od nasady, sprawia, że jednocześnie jesteśmy w stanie przedłużyć świeżość naszej fryzury, ponieważ te włosy nie leżą wtedy płasko na skórze głowy, nie łapią tak tego sebum od razu, tylko właśnie są uniesione i dzięki temu są też dłużej świeże. Także jak widzicie tutaj właśnie to usztywnienie, utrwalenie stylizacji, odbicie od nasady i przedłużenie świeżości, które za tym idzie, to są takie 4 naprawdę fajne cechy, które ta pianka jest w stanie nam zapewnić. Ja zwłaszcza lubię używać pianek na włosach właśnie cienkich, rzadkich, delikatnych, takich przyklepanych, które leżą na skórze głowy i potem za pomocą stylizacji odbijamy te włosy od nasady i właśnie pianka super nam ten efekt utrwala i potęguje. Jeśli chodzi o typy pianek, to mamy tutaj takie 2 typy. Pierwszy z nich to klasyczna pianka, którą na pewno kojarzycie. Ona jest zakończona takim dzióbkiem, który po prostu przyciskamy, wyciskamy piankę na dłoń i z dłoni nakładamy ją na włosy. Natomiast drugi typ to jest pianka w sprayu i ona ma zakończenie takie klasyczne jak spray po prostu. I tego typu piankę nie wyciskamy na dłoń i dopiero na włosy, tylko nakładamy ją bezpośrednio na nasadę włosów. I teraz pokażę Wam, jak te pianki nakładać. Oczywiście nakładamy je na wilgotne włosy, czyli po myciu na takie włosy odciśnięte w ręcznik, takie, które już troszeczkę może podeschną, nie takie super mokre. Zaczniemy sobie od klasycznej pianki. Bardzo ważne, żeby każdą piankę zawsze porządnie wstrząsnąć przed użyciem. Wyciskamy odrobinę na dłoń. Ja tu wyciskam dosłownie odrobinkę, bo chcę zaraz pokazać Wam jeszcze drugi rodzaj pianki. I teraz mamy 2 opcje. Albo bierzemy na paluchy i po prostu nakładamy sobie piankę na włosy, albo drugi sposób, który ja bardzo lubię i stosuję, czyli nabieramy sobie tą piankę grzebieniem o szeroko rozstawionych zębach i za pomocą grzebienia sobie wczesujemy ją i dzięki temu mamy kontrolę nad tym, ile tej pianki na głowę nakładamy i możemy nałożyć ją bardzo równomiernie. I drugi typ pianki, czyli pianka w sprayu, również porządnie wstrząsamy. I tutaj wydzielamy przedziałek za przedziałkiem na naszych włosach i każdy po kolei przy nasadzie spryskujemy. Tutaj pokażę Wam jeszcze różnicę w konsystencji. Klasyczna pianka, zobaczcie, że ona jest taka gęsta, taka treściwa. Natomiast pianki w sprayu są takie bardziej wodniste. Zobaczcie, tutaj jest więcej wody niż piany tak naprawdę, ale wciąż mimo wszystko jest to piana. I oczywiście rozprowadzamy przy nasadzie. I w ten sposób, kiedy równomiernie już sobie rozprowadzimy piankę przy nasadzie włosów, możemy przechodzić do suszenia i do stylizacji. No dobra, a jak teraz wysuszyć te włosy, żeby od razu dodać sobie objętości i odbić włosy przy nasadzie? No przede wszystkim w grę wchodzą tutaj wszelkie szczotko-suszarki, lokówko-suszarki oraz ewentualnie modelowanie po prostu na szczotkę, jeśli potraficie sobie to samemu zrobić. Ja w kolejnym odcinku pokażę Wam mój ulubiony sposób odbijania włosów przy nasadzie na szczotkę tunelową. Być może już go znacie, bo już na pewno kiedyś go pokazywałam, ale myślę, że jeszcze sobie ten sposób odświeżymy. Natomiast jeśli nie macie umiejętności modelowania sobie włosów na szczotkę, to lokówko-suszarka tutaj świetnie się sprawdzi do odbicia włosów od nasady i właśnie pianka w połączeniu z lokówko-suszarką to jest naprawdę
Świetny duet. Okej, mam nadzieję, że trochę Was zachęciłam dzisiaj do używania pianek do włosów. Na pewno warto chociażby spróbować i przekonać się, czy jest to coś dla Was, czy nie. Dajcie znać w komentarzach, czy używacie pianek i jeśli tak, to jakie u Was sprawdzają się najlepiej. Jestem bardzo ciekawa. A ja na dzisiaj kończę i widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Pa, pa!